Cześć akwaryści, podwodni, podglądacze. Słuchajcie, mówi się o wielu różnego typu akwariach. Naturalne, biotopowe, Malawi, Tanganika, Iwagumi z pięknymi polami trawy, krewetkaria, hodowlane. Nawet idzie jeszcze znaleźć gdzieś na portalach aukcyjnych akwaria z plastikowymi roślinami. Oczywiście tego odradzamy. Ale rzadko się mówi o akwariach takich, wiecie, bez podmianek, bez filtra. A ja mam akurat takie jedno i chciałem wam je przedstawić. Zaczynajmy. Zabiorę was teraz do tego mojego akwarium, przy którym nic nie robię i przy którym praktycznie nie potrzeba żadnych zabiegów. Żeby nic nie było, ja naprawdę przy tym nic nie robię. Teraz po prostu przetarłem je z kurzu i parapet przetarłem z kurzu, bo dawno tego nie robiłem. Czekajcie, pracuje statyw. Wszystko staram się robić bez cięć, żeby to wyszło, wiecie, no ale jakoś tak vlogowo. Słuchaj, tu kwiatek jakiś, nie znam nazwy. I tak to wygląda. Na pierwszy rzut oka widzimy, że z akwarium wyrastają kwiatki. Spójrzcie, nie jeden, lecz wręcz kilka. Już parę uschło, parę jest nadal. Także, zobaczcie. I teraz zapraszam do sekcji komentarzy. Spójrzcie na liście i powiedzcie mi, co to za roślina. Ja wiem oczywiście, ale to jest zagadka dla was. Sekcja komentarzy już czeka na was. Wiecie? Już napisaliście? Dokładnie, to jest Rotala, a dokładniej Rotala Green, którą posadziłem tutaj w tym akwarium. Ja przy tym akwarium nie robię nic, dosłownie nic, dolewam tylko tutaj wodę. Jak coś odparuje woda, po prostu podlewam kwiatki z akwarium z 70, a tutaj ciepnę troszeczkę. Nawet ktoś kiedyś mi doradził, kiedy tutaj rośliny marniały, by po prostu sobie dolewać wodą z podmian. I to też będzie nawozić troszeczkę to akwarium. Od 1,5 roku zrobiłem w tym akwarium tylko 2 podmiany. Można? Można. Jest to taki typowy przykład metody Wallstadt, troszeczkę w połączeniu z metodami Fatherfisha. No ale żeby wam pokazać dokładniej, co tu się dzieje w tym akwarium, no przy oknie ciężko kamerować, musimy odpalić tu jakieś światło. A więc podłączmy sobie małą lampeczkę z Invitala. Zobaczcie, którą, dokładnie tą, i zobaczmy, czy da radę. No to co? Brakuje kabla. Czy to coś zmieniło? Przy oknie nie bardzo. Słuchajcie, tutaj macie gdzieś link na górze do odcinka, jak było zakładane to akwarium. Raz robiłem potężną przycinkę. Ostatnio tylko tutaj tak wziąłem z wierzchu, zamierałem szczoteczką i wyjąłem kupę mchu, bo już światło nie dochodziło kompletnie nigdzie. Słuchajcie, Sagittaria zrobiła tak robotę w tym zbiorniku. Tak pięknie wszystko zjada. Tak pięknie zarosła. To jest dosłownie dżungla. Rośliny typu, tu jest nawet gdzieś Limnophilia sessiliflora, nie wiem czy zobaczycie, tu, nie widać, jest tak drobna, przegrała walkę o świat. Rotala gdzieniegdzie dała radę i tyle. I powiem wam, że jest tak gęsto, że nawet te światło nie daje rady. Mimo, że mogłoby spokojnie nadawać się do 30-litrowego akwarium. Przybliżmy się teraz. Akwarium na dole posiada mnóstwo dytrusu, brudu. To sobie pracuje, widzicie, w korzeniach powstaje dwutlenek węgla, tam się dzieje rozkład, tam wszystko pracuje. Tak ma być. To jest natura. Zaraz oczywiście pojawią się pewnie komentarze: o, strefy beztlenowe są niebezpieczne. Słuchajcie, w strefie beztlenowej dzieją się te brzydkie rzeczy. Zrobi nam się tu bąbelek. Słuchajcie, to jak z powietrzem, jak z natręcianiem. Ten bąbelek nawet jak się wam uwolni, on momentalnie wylatuje. Co wam się rozpuści w tej wodzie, kiedy jeszcze filtr pracuje i miesza tą wodą? Co się stanie? To by musiał być przypadek 1 chyba na 10 000, żeby ryba wpłynęła w ten bąbel i się udusiła. Coś się jej stało. Słuchajcie, nie bójcie się stref beztlenowych. Nie wiem, jakieś panuje przekonanie, że to jest coś złego. Słuchajcie, strefy beztlenowe to są bardzo pożyteczne rzeczy. Zmniejszają nam azoty. NO3 jest tam zmniejszane przez bakterie beztlenowe. To jest fajna rzecz. Fajna rzecz. Dobra, a mniejsza z tym. Dobra, do meritum. Słuchajcie, zobaczcie.
grube dno. Czekajcie, jak wam to przymierzyć? Małe opakowanie pokarmu z Tropicala. Cyk, widzicie? To jest takie 8 cm. Się dzieje cała magia, cała biologia. Dzięki temu to jest wszystko stabilne. Dlatego to pracuje. Tego rośliny rosną, bo to jest na ziemi ogrodowej. Macie takie parapeciaki. Słuchajcie, i pojawia się mnóstwo pytań, czy da się zrobić akwarium bez filtra i bez światła. Da się. Poczekaj, wytłumacz. Tu jest okno, które nigdy nie pada bezpośrednio światło słoneczne. To jest po prostu okno z tej strony chyba południowej. Tam mam wschód, tam mam zachód. No to by tak wychodziło, że to jest południe. Północ. Chyba, że znowu się mylę, to poprawcie. Ziemia ogrodowa, grube dno, żwirek, ślimaczki, szybko rosnące rośliny, które już nawet nie mają gdzie rosnąć, jak widać. Wyrastają spoza akwarium, dzięki czemu, zobaczcie, tutaj pożywiają się dwutlenkiem węgla. Biorą sobie stąd te wszystkie składniki złe i woda się filtruje. Rośliny oczyszczają wodę. Ta woda jest krystalicznie wręcz czysta. Gdyby zebrać ten zielony nalot, który jest na szybie od środka, aż jest chropowata, to by była krystaliczna. Sam wielokrotnie na grupach widzę zapytania, czy da się zrobić takie na parapecie akwarium, krewetkarium. Nie da się. Po co? Nie da się. To jest za trudne dla początkującego. To jest tragedia. Nie rób tego. Unikaj kłopotów. Kup filtr za 600 zł do małego akwarium. Słuchajcie, da się. Pooglądajcie filmy. Poczytajcie. Polecam wam książkę Diany Wallstadt o roślinach. Tam ona opisuje wszystkie te metody. Polecam wam filmy Fatherfisha. Jeśli nie znacie jego kanału, link macie w opisie. Jest wiele także filmów zagranicznych o metodzie Wallstadt, gdzie oni tłumaczą te wszystkie procesy tak na chłopski rozum. Nie da się inaczej. To wszystko jest proste. To nie są żadne czary. To wszystko po prostu polega na rozsądku i dobrych proporcjach. Pojawi się może pytanie, czy do tego akwarium można by było wpuścić bojownika. Zapewne można by było. Biologia by to utrzymała, ale ta ryba by się w tym zbiorniku męczyła. Nie dość, że jest okrągłe. Okrągłe akwaria nie nadają się dla ryb z wielu powodów. Słuchajcie, kula też się nie nadaje dla ryb. Co najwyżej krewetki i ślimaki. Tutaj mam ślimaki. Krewetki próbowałem wpuścić bez aklimatyzacji. Wiecie, taki miałem odłów Blue Velveta, odpad. Wpuszczałem, ale bez aklimatyzacji one tutaj padły. Gdyby tutaj dać grzałkę i było bardziej prostokątne, bojownik powinien dać sobie radę. Co prawda byłby problem z tym, że nie byłoby ruchu wody, ale nie mówię tu o tlenie dla rybki, tylko mówię tutaj o tym, że wokół grzałki by była taka gorąca strefa, a reszta akwarium mogłaby być chłodna. Przez co bojownik by się też męczył, to nie byłoby dla niego komfortowe. Więc takie raczej akwaria bez filtra, bez grzałki, bez światła, to raczej krewetki, neokaridiny i ślimaczki. Ślimaczków mamy wiele typów, ja polecam te takie plagowe, roztoczki, świderki, bajka. Pięknie czyszczą i są praktycznie za darmo. Co jeszcze chciałbym wam powiedzieć o tym zbiorniku? Słuchajcie, mi się podoba. Ja nic przy nim nie robię. To jest jeden z moich ulubionych zbiorników, dlatego że nic przy nim nie robię. Nawet podmian nie robię. 2 podmiany przez 1,5 roku to nie są podmiany. Ostatnio mi się tu zbierał filtr bakteryjny. Nawet nie wiedziałem czemu. I do tej pory nie wiem. Ale znikł. Biologia sobie z tym poradziła sama. Natura poradzi sobie prawie ze wszystkim, jeśli nie będziemy w nią za bardzo ingerować. Wypadałoby teraz przetrzeć tu szyby, ale nie chce mi się. Zostawię to dalej tak jak jest. Będę tylko dolewał wodę. Korci mnie strasznie, żeby obciąć tą rotalę. Ale ja to zostawię. Spotkamy się może za pół roku. Powiem wam, co tu się zmieniło. Czy to w ogóle ma sens? Takie akwarium. No ale ja wam już mówię, że to ma sens. To jest bardzo fajna alternatywa. Słuchajcie, dla dziecka do pokoju. Bardzo chcę akwarium. Tato, kup mi akwarium. Wazon, 2 dyszki, garść ziemi z ogródka. Roślinki. To jest kwestia 10 zł lub czekolady na grupie akwarystycznej lokalnej. Możecie sobie też wszystko zamówić. Możecie sobie zamówić kulę, troszkę żwiru, który i tak możecie sobie wziąć z rzeki. Za wiaderko nikt wam nic nie zrobi. Piasek z piaskownicy też może być. Jesteście ograniczeni tylko swoją wyobraźnią. Słuchajcie, to jest tani taki początek, zestaw dla dziecka, jeśli chce coś zacząć z akwarystyką i chcecie zobaczyć, czy w ogóle się będzie tym zajmował, czy mu się znudzą podmiany po 2 tygodniach i walnie to w kąt i tego już nie będzie ruszać. Nawet nie musicie światła mieć, prawda? Wybieracie takie bardziej cienisty parapet w mieszkaniu, bądź nawet gdzieś to na szafce postawić, gdzie po prostu jest jakieś światło. Te rośliny, Anubias,
sagittaria, jakieś mikrozorium. Te rośliny sobie świetnie dadzą radę bez lamp. One mogą w wiadrze rosnąć. A więc tak, da się dla chcącego, nic trudnego. Jak widzicie, mam też inne akwaria. To strasznie mi zarosło i strasznie też zaniedbałem. Dlatego teraz chyba w przyszło... O, wiesz, sąsiada. Nie tylko pan Daniel ma psa sąsiada. Dobra, idę zamknąć okno. Dlatego będę teraz dążył do takich właśnie zbiorników, przy których mniej trzeba robić. Tak, troszkę nalenia, troszkę wolniej rosnące rośliny, tak żeby nie trzeba było ładować kupę światła i żeby było mniej roboty, mniej podmian. Czy da się? No i tu zaczyna się kolejny temat, ale myślę, że zostawimy sobie na następny film, bądź w sekcji komentarzy możemy rozmawiać. Zapraszam serdecznie do dyskusji, czy podmiany są konieczne. To też będzie fajny taki feedback pod następny film jakiś właśnie o podmianach. Zrobimy sobie taką dyskusję, burzę mózgów, czy ja mam swoje zdanie. Słuchajcie, ja chcę poznać wasze zdanie, czy moi widzowie, czy ty uważasz, że podmiany są konieczne, czy raczej wolałbyś tak, wiecie, co miesiąc, co 2 tygodnie, co 3, jak ci się przypomni. Dawaj znać, to będzie dla mnie cenna informacja. Mam nadzieję, że przedstawiłem troszeczkę chaotycznie, strasznie ten wazonarium. Mam nadzieję, że odcineczek się podobał. Mam nadzieję, że miło się słuchało. I co? Zapraszam na następne filmy. Staram się robić film co niedzielę. Jeśli ktoś ma ochotę wesprzeć mój kanał, zachęcam. Można zrezygnować w każdym momencie. Macie wcześniejsze dostępy do filmów i ekskluzywne materiały dla wspierających. A więc szybki tour po moim fish roomie. Tak, to mi się podoba strasznie. I trzeba zdemontować lampkę i wziąć się za montaż. Dzięki wielkie, na razie, cześć!